Siemanko, z tej strony Kozice Piwniczańskie, a jeżeli trafiłeś na ten filmik przypadkiem, to ja mam na imię Grzesiek, a to jest moja Dorotka. Tym razem zabieramy Was do Omanu. Nie tracąc czasu, pierwsze co zrobiliśmy po przybyciu do Omanu, kraju znanego z pięknych pustyń oraz taniego paliwa, to pojechaliśmy w góry. Do parkingu pod najwyższym szczytem mieliśmy niecałe 4 godziny drogi. Gdy dotarliśmy na miejsce, było już za późno, żeby iść na szczyt, dlatego zrobiliśmy sobie krótki trekking W6. Dotarliśmy do naszego celu, czyli do miejsca, gdzie rozpoczyna się trek Balcony Walk. Czekaj, bo tam coś... Koza kicha nam tutaj. Patrz na to. O, kicha czy pierdzi. Patrz na to, jak się oblizuje. Aha, tu jest. Czekaj, tu jeszcze jest jedna. Droga bardzo dobra. Mamy jakieś tam 8 km offroadami, ale te offroady tak naprawdę to po prostu droga szlutrowa. Po drodze parę osób nas zatrzymało, proponując podwózkę terenowym samochodem, ale powiedzieliśmy, że spokojnie, powoli dojedziemy. Oni wtedy tak pokiwali głową, więc tak myśleliśmy, że da się tutaj spokojnie dojechać samochodem, takim osobowym, zwykłym. Hello. O, pani już tam krzyczała, wyganiała, żebyśmy chyba pewnie jej nie nagrywali, bo tutaj nie wolno nagrywać kobiet. Także nikogo nie nagrywam, nagrywam siebie, nagrywam jedyną kobietę, jaką mam ze sobą, to Dorotę. Jesteśmy na ilu? Prawie 2000? 1800. 1800. Także jest przyjemnie. Oczywiście słońce ładuje, wysmarowaliśmy się jakimiś olejkami. O, a teraz zobaczmy. W ogóle pokażę Wam, jakie mamy widoczki. Balcony Walk to bardzo przyjemny i krótki szlak z niesamowitymi widokami na kanion, a kończy się on oczkiem wodnym. Do samochodu wracamy tą samą ścieżką. Nie jest to największy kanion na świecie, ale zdecydowanie można poczuć się tu małym. Niesamowita przestrzeń otoczona stromymi ścianami kanionu uwydatnia to wrażenie, dlatego ja poczułem się tutaj jak mały, cichy pierd. Było i się skończyło. Dotarliśmy do samochodu. Ile nam to zajęło? 3,5 godziny. 3,5 godziny z robieniem zdjęć, gadaniem, z jedzeniem. Więc Bardzo spokojnie i jeżeli będziecie tu po południu, to nie trzeba się specjalnie smarować kremami, bo jest wszystko w cieniu. Nie róbcie tego co ja, nie smarujcie się tonami kremów. To co właśnie powiedziałem to wielka głupota. A czemu? To dowiecie się później. Ale fajnie, bo zdążymy jeszcze na zachód słońca. Dobra, jedziemy się gdzieś Jedziemy. rozkładać nasz namiocik. A i na zachodzie. Hejże, dzisiaj idziemy na najwyższy szczyt Omanu. Co, jesteśmy już na szlaku. Minęło jakieś ile? 18 minut. 18 minut, zrobiło się gorąco, musieliśmy się rozebrać. Osiołki też się obudziły. Chodziły nam po nocy koło namiotu, ale były elegancko się zachowywały. Kawał drogi przed nami. Jakieś pół dnia, Jeszcze tylko 10. o jeszcze tylko 10 km. Kawał drogi, jakieś pół dnia w tamtą stronę i pół dnia z powrotem. I cały dzień. I tak zleciałem cały dzień. Idziemy. Najwyższym szczytem jest Jabal Shams, którego niestety zdobyć się nie da. To znaczy da się pod warunkiem, że jesteście omańskimi żołnierzami, bo na szczycie znajduje się jednostka wojskowa, a teren jest całkowicie zamknięty. Na szczęście jest wierzchołek południowy, najwyższe miejsce w Omanie, na które może wyjść każdy i jest niższe tylko o parę metrów.
Najwyższy szczyt. Juhu. Wow. To było całkiem przyzwoite. Miejscami się wkurzałam. No, ostatnie kilometry były takie troszkę denerwujące, bo było góra, dół. Na szczęście nie za wiele. No, mamy dzisiaj delikatne zachmurzenie. Dzięki temu bardzo dobrze się szło. Zrobiliśmy dobry czas pewnie. Normalnie w słońcu byłoby 5:30. Aha. W słońcu to ja nie wiem, ile bym tu szedł. Chyba 2 dni. Powiedz mi, jakie wrażenia? Pięknie jest! Jest pięknie, no. Jest cudownie, jest po prostu Jestem pod cudownie. wrażeniem, ile tu jest gór. Ja jestem pod wrażeniem, że nikogo nie spotkaliśmy na szlaku. Jednego gościa, ale to lokalnego. Tak w ogóle to kropi. To moment, w którym Matka Natura zaczęła mieszać w naszych planach, a my zupełnie nie byliśmy tego świadomi. Kto by się spodziewał? Oman, góry, deszcz. Ciekawe. Ej, to co, pora na To jedzonko? się dzieje naprawdę. Pora na jedzenie, a na jedzenie, na obiad mamy binsy. Ach, wspaniałe beans. Niam. Prawie zapomniałbym Wam pokazać najwyższy szczyt. Jeszcze chwileczkę, bo Dorotka zasłania. Proszę bardzo, najwyższy szczyt Omanu, Jabal Shams. Witam Was serdecznie kolejnego dnia ze świata progu zwalniających, czyli Omanu. Jesteśmy właśnie w drodze na pustynię. Dzisiaj rano była bardzo ładna pogoda, padał deszczyk, było pochmurnie, po prostu bajeczka, coś cudownego. Teraz już świeci słońce, jest gorąco, okropnie gorąco. Ale z racji tego, że padał deszczyk, to w ogóle się podziały heca. I czekajcie, bo mi tu coś piszczy. Muszę wyciągnąć kluczyk. Z racji tego, że padał deszczyk, nagle powstały rzeki. Przed chwilą mieliśmy sytuację, że nie mogliśmy przejechać przez jedną z dróg głównych, po prostu zalało. Zobaczcie na to. Po prostu coś niesamowitego. Jak rzek nie było, tak nagle są. Dorciu, posmarowałaś się kremem z liczkiem? Dzisiaj się wysmarowałam. Jesteśmy zjarani. Na szczęście nie miałem wczoraj daszek, więc tak twarz mi Muszę się chować. nie zjerało, ale Dorci zjarało. Mi karczycho tylko Nie zjarało. było słońca wczoraj, w ogóle. W ogóle W słońce. ogóle. Hit. Także Nas zjarało jak tutaj będziecie, nie będzie słońca, to się Update pogodowy. Albo drogowy. Albo drogowy. Ten mały deszczyk poranny zaczyna nas denerwować. Kolejne miejsce, gdzie nie możemy przejechać. Tutaj to już płynie... Kieruj się na północ. Dobrze mówi, kieruj się na pół. Chyba trzeba jechać na północ, może tam nie będzie. Ale jaja. Jajca fest. No teraz to mamy taką fest rzekę, naprawdę potężną rzekę przed nami, na naszej drodze. Ile to będzie trwać? No to jest pytanie. Czy my dzisiaj w ogóle dojedziemy do tej pustyni? Dobra, mam informacje nie za dobre. Pan powiedział, że może to potrwać godzinę, może parę godzin. I po tym wszystkim może być też ciężko po tym w ogóle przejechać takim małym samochodzikiem. A co najgorsze, powiedział, że prawdopodobnie musimy jechać do Muskatu, bo wszędzie będą drogi nieprzejezdne przez najbliższe parę godzin. Kurde, nie wiedziałem, że takie problemy może robić taki deszczyk tutaj. To ładne EC. Okej, możemy zrobić kolejny jakiś chyba objazd. Spróbujmy. Spróbujmy, bo co? No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Deszcze w Omanie nie są fajne. Nie, w ogóle nie wiemy co robić. Przestało lać. Woda opadła na tyle, że postanowiliśmy spróbować szczęścia i przejechać rzekę, podążając za innymi samochodami. Słowa, których użyliśmy podczas przejazdu, nie nadają się, żeby je tu umieścić, dlatego puszczę jakąś ładną muzykę.
Na szczęście więcej zalanych dróg na swojej drodze już nie spotkaliśmy i jeszcze tego samego dnia dojechaliśmy na pustynię Wadi Sans. Padał deszcz, wylewały rzeki, pojechaliśmy na pustynię i wiecie co? Zaczyna lać. Chyba musimy jakiś taniec nie deszczu zrobić. Ale czas. Tak wygląda pustynia w deszczu. Pewnie mało osób widziało. Ja widziałem. Mi się podoba. Cień jest. Temperatura przyjemna. Tak fajnie mrzawi. Tak ochładza. Naprawdę przyjemnie. Nie mając samochodu z napędem na 4 koła, nie ryzykowaliśmy z jazdą po wydmach, ale i tak wjechaliśmy na piasek i rozbiliśmy namiot. Na wydmy wybraliśmy się z buta na zachód i wschód słońca. Nigdy wcześniej nie widziałem tak pomarańczowego piasku. Doszliśmy stamtąd, tu, na wydmę, bo Dorcia była ciekawa, co jest za wydmą. Nie zgadniecie. Wydma. Jaka ładna. No nie mów, że tamta wydma jest ładniejsza od tej. Nie zgodzę się, ta jest ładniejsza. Każda jest ładna. Ale tamta za to wydma, no to już jest klasa, widać. Dorcia, gdzie twoje wydmy? Co? Twoje wydmy? Okej, koniec tych suchych gór i pustyń. Postanowiliśmy odwiedzić kilka wadi, w których będziemy mogli się w końcu schłodzić. Niestety całe nasze podekscytowanie szybko ostudził pewien koleżka, którego nie spodziewaliśmy się w tak suchym klimacie. Są tu gigantyczne pijawki. No to jest mój palec. To jest pijawka. Nam się wszystkiego odechciało w tym momencie. Chodź tu pijawka. O, jak tu czuję chyba, jestem. Trochę mi się odechciało już pływać. Ale one są gigantyczne. Są gigantyczne. Nie to co w Nepalu. W Nepalu to były... Przepraszam. Papierosa macie? Chyba nie mają. Chyba nie. Czemu były na paczkach papierosami, no? Pierwsze wady nie urzekło nas jakoś niesamowicie, ale za to TV odpłaciło z nawiązką. Zaczęliśmy od dołu i przepływając naturalne baseniki dotarliśmy pod wodospad. W taki sposób kończymy przygodę z tym wadi. Jak na razie, znaczy widzieliśmy tylko dwa. No, ten się nie umywa do wczorajszego. Wczoraj po prostu był to wadi, dzisiaj mózg eksplodował. Coś pięknego. Możecie to zrobić sami, możecie iść z guidem, na pewno was znajdzie, nas znalazł. Także go wzięliśmy w sumie. O, idzie tu i do nas. Ciągom. Jestem pod wrażeniem. O proszę, kogo tu mam. Jakiegoś autostopowicza, biorę go. Siadaj. Czy można? Można. Poproszę na bunior. O, ja ci pokażę bunia. Dotarliśmy na kolejne wadi, a w sumie to pod wiadukt. Pod wiaduktem. Tym razem troszkę inne wadi. Mamy dostać się tam łódeczką. I co dalej? A co a propos jeszcze tego parkingu? Pełno koz i śmierdzi kupą. Dobra, no to łapmy tą łódkę. Schab to kolejny
kolejne wady, które odwiedziliśmy. Już sama nazwa bardzo mi się podoba, jakoś tak smacznie brzmi. Niestety źle się przygotowaliśmy. W tym wadi ścieżka przekształca się w taką wodną ścieżkę, a my zapomnieliśmy wodoszczelnego worka. Dlatego jedno z nas musiało zostać na brzegu. Mam dobre wieści. Dorota wróciła. Aha, I zachowała jeszcze się, nie wrócę. zachowała się bardzo rozważnie. Rozsądnie, no. Rozsądnie. Dlaczego? Żeby zobaczyć wodospad. Wodospad jest jakby po drugiej stronie skały i z jednej strony można było wyjść na skałę, była tam lina, prawdopodobnie można było przez nią przejść, ale skały są okropnie śliskie, więc stwierdziłam, że jak jestem sama, to nie będę próbować. Nie wiem, czy druga opcja było przepłynąć pod wodą, czy nie. Nie pomyślałam o tym. Poczytamy, dowiemy się. Tak czy inaczej wróciła. Wracamy. Wielka dziura w ziemi była ostatnim buniorem, do jakiego wpadliśmy. Bardzo ciekawe miejsce. Na dodatek miało wszystko, czego potrzebowałem, czyli przyjemna woda do pływania i to na dodatek częściowo w cieniu. Bardzo mi się spodobało. Dzisiaj ruszamy w poszukiwaniu żółwi. Dorotka jest już tam na łódce. Zaraz ruszamy, jest ranek. Zobaczymy, co się stanie. Ja oczywiście nie jestem super zadowolony, bo nie jestem osobą wodną. No ale trzeba przełamywać swoje słabości. Także ruszamy, zobaczymy, co to będzie. Mam dobre informacje. Po pierwsze, nie utonąłem. Dorotka się ze mnie śmieje. Po drugie, widzieliśmy żółwie. Naprawdę, w ogóle zobaczcie sami. A właśnie, jeszcze mają być rekiny. Jakieś 1,5 metrowe, ale podobno nieszkodliwe. Nie złapał skurcz, wiesz co, ja już nie mogę pływać. Na sam koniec naszej wizyty w Omanie dotarliśmy do największego meczetu, jaki jest w Omanie, a nazywa się to meczet kogo? Sultana Kabusa. Sultana Kabusa. Ponoć jest wielki, piękny. Zaraz to sprawdzimy, co tam dokładnie w środku jest i jak to wygląda. Znajdują się w nim żyrandole pokryte 14-karatowym złotem i największy z nich ma 8 metrów średnicy i waży 11 ton. Idziemy Żeby to nam tylko zobaczyć. na głowę nie spadło. Idziemy zobaczyć żyrandol. W Omanie. Man, gotta be my chance. You gotta be that sound of the thing away. Oh man, you gotta be a real friend. You gotta be that sound of rain, they'll sing it sound. Cały czas gubię Dorotkę. Nie mogę jej poznać. Dorotka, chodź tutaj. Jak to nie możesz mnie poznać, Grzesiu? Nie wiem, Wyróżniam się w tłumie. jakoś w tłumie tak cię, no nie, zanikasz. Mój dementor. The man said on that day, I'm just saying, oh man, oh man, said on that scene. I w taki sposób kończymy naszą przygodę w Omanie, myjąc stopy w największym meczecie. No to co teraz? Teraz lecimy do Nepalu. Żarcie, browarki i inne cuda. Jedzenie, momo, ajajaj. Uposzczeni po Ramadanie. A no tak, bo tutaj troszkę głodowaliśmy.
brzuchy wklęsłe. To nie. Do tego nam daleko. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Hej! Dokładny opis, informacje praktyczne i mapy naszej pracy znajdziesz na naszym blogu. A jeżeli jesteś ciekawy, gdzie aktualnie jesteśmy, to zajrzyj do nas na Instagrama.